gozaimasu. Konnichiwa. Watashi wa Maciej desu. Watashi wa Beata desu. I witamy w Osace. Dzień dobry. Po długiej nieobecności wracamy z filmem. Postaramy się coś nakręcić z naszego pobytu w Japonii. Będziemy tu 3 tygodnie. O, podróż minęła. No ciężko było. Ciężko, bo lecieliśmy z Pragi do Tajwanu 13 godzin. Potem mieliśmy przysiadkę. 3 godziny żeśmy siedzieli na lotnisku i potem lecieliśmy jeszcze 2,5 godziny, coś takiego, więc łącznie podróży wyszło 18 godzin około. No niestety. Do tego jeszcze inna strefa czasowa. Trochę mało snu, ale jakoś dajemy radę. No i temperatura w Osace w tym momencie jest jakieś 34 stopnie. I jeszcze... Jest też bardzo wilgotno, więc to uczucie tego gorąca jest jeszcze większe. Jak się wychodzi z klimy, to ma się wrażenie, że weszło się do piekarnika. No. A jeszcze zauważyliśmy, że bardzo rozkręcają tą klimę w każdym możliwym miejscu. Czy to jesteśmy w jakimś sklepie, czy wchodziliśmy do hotelu, czy weszliśmy do pokoju, no to wszystko na fulla odkręcone, a na zewnątrz paruwa. No. Ale damy radę, Idziemy zwiedzać. No. Już zmęczenie trochę opadło, więc możemy iść zwiedzać. Kierujemy się na Dotonbori. Tak. Jest to taka dzielnica, gdzie jest dużo różnej restauracji, zakupy można zrobić. Coś sobie zjemy, wypijemy. Może już czapkę kupimy, bo oczywiście żadnej czapki nie wzięliśmy, ani ja, ani Beata. Dużo się tu dzieje ogólnie na ulicy. Trzeba uważać, żeby w jakieś rowery nie wpaść. Wszędzie są japoński alfabet. Nic nie rozumiem. Tak się zagadałem, że poszliśmy w drugą stronę. Jeszcze nie ogarnęłam, jak działa chodnik tutaj. Bo teoretycznie mają ruch lewostronny, ale ludzie łażą jak chcą, a rowerzystach to już nawet nie mówię. Nawet nie dyndają dzwonkami, No nie, tylko nie, gdzieś po prostu mijają. przejeżdżają obok, robią wzium, wzium, wzium. Jeden jedzie po tej stronie, drugi jedzie po tej stronie. Nie wiem, co się dzieje, ale jest bardzo cichutko i spokojnie na ulicach. 7-Eleven. No, nie pierwsze, nie ostatnie. No co to jest jak żabka w Polsce. Nawet więcej tego jest, tylko to jest podzielone na tak naprawdę chyba 3 główne takie sklepiki. Świątynia jakaś. 7-Eleven. To jest za świątynia. A, pachnie kadzidłami. Jest 7-Eleven. Jeszcze nie byliśmy. Byliśmy w Lawsonie. Jeszcze jest Family Mart. Takie 3 różne. Trzeba odwiedzić każdy z nich. Tak. Już w Lawsonie spróbowałem kurczaczków takich polecanych gdzieś tam na YouTubie, bardzo dobre, paczne, dobre mięsko, dużo lepsze niż KFC, nie jest takie suche jak tam smakuje. No i tanio, tam chyba nie wiem, Nichimare, no Euro. to nasze. 50 takich kawałek kurczaka można kupić. Ale fajne, bo jest cieplutkie, od razu na świeżo podgrzane, znaczy na świeżo, no tam jest podgrzewane cały czas, po prostu bierzesz gorące, nie? Ale bardzo dobre, fajne. Wchodzimy do metra. Już kupiliśmy bilet dzienny 820 jenów za całodzienny na metro. To jest jakieś... Jest dzień, w sensie na konkretny dzień, a nie na 24 godziny, więc teraz będziemy jeździć w tej nazad, Tak. żeby go jakoś wykorzystać. A możesz... 5 euro kosztowało. Tak jak Beata włożyła, tak jak Beata skasowała, z Tam jednej na dół. strony się wkłada, z drugiej strony się wyciąga bilet i przy wyjściu trzeba zrobić tak samo. Tak, tak. Właśnie pytaliśmy pana, jak to wygląda i powiedział, że przy wyjściu też trzeba przełożyć ten bilecik. Tu się znajdujemy, jedziemy tutaj, jeden przystanek, tam wysiadamy i tam się gdzieś będziemy kręcić. Na wystawach tutaj mają pokazane, jak dane dania wyglądają, które sobie możesz zamówić w środku restauracji.
co idziesz, to właśnie różne takie wystawy są. Także dla tych, co nie znają japońskiego, śmiało możecie przyjeżdżać, bo i tak widać, jakie jedzenie zamawiacie. To w karcie na pewno są obrazki. Wszystko można tu kupić. Mangę kimchi rimchi kupić. Gdzie? To na dole. O, na dole są dla starszych panów mangi. Wszystko tutaj jest. Picie można kupić. Takie małe energy drinki. A sobie chyba takiego nawet wezmę. Zobaczymy. Tego wczoraj nie wypiłem. Zobaczymy. Bułeczki, ciasteczka, zeszyty, kosmetyki, kawę, dania gotowe, onigiri, sushi, kanapki są, tortilki jakieś, ogórek. O, to jest chyba ogórek. Nie, to nie, to tak, to jest ogórek. Wszystko to też mogą tutaj podgrzeć. Co od razu sobie można zjeść. A w niektórych są też takie miejsca, gdzie można z boku sobie zjeść. Kawy, herbaty, piwka. Robiliśmy zakupy w Family Marcie. Tatka kupiła onigiri. W środku powinna być śliwka. A ja sobie kupiłem jeszcze famichiki. Teraz będziemy testować. Co? I śliwka jest w środku. W nori i w środku jest nadzienie takie śliwkowe. Ale takie zwykłe śliwkowe, słodkie czy... Słodkie, ale takim... Nie wiem, z takim śmiesznym posmakiem. Fajne to jest. Dlatego, że jest piklowane. No, spróbuj. Jest kwaśnowe. Takie... Dobra. Ale kwaśne. Nie, mi to nie podchodzi. Dla mnie za kwaśne, za mało słodkie. Super, szoty. Ten jakby wydaje się mniej tłusty niż tamten. O nie, tamten lepszy. Zdecydowanie. Ten jest taki, nie jest taki chrupiący. I to mięso jest bardziej zbite tutaj. On było takie delikatniejsze. No. I ten jest ostrzejszy. Ale za to mięso chyba jest mniej słone. I tak sobie tu można chodzić. Od marketu do marketu. I próbować różnych rzeczy. Tyle tych rzeczy jest, co ty kupiłeś? Niedobry, lemon salad. Czemu to się nazywa lemon salad? Bo tu jest marchewka i cytryna. Czy to nie jest jakiś polewa do sałatki? Nie, no co ty. Soczek taki warzywno-owocowy. Okej, rozumiemy. Nie smakuje ci. Nie. A marchewka w ogóle tam nie siedzi z tą cytryną. Brudno, no. Taki sok warzywny po prostu z kwaskiem cytrynowym. Nie? Jednak nie zawsze zakupem są udane. Nie polecam tego. To... Z smaku mini tarty w rule. To jest sernik taki mini? Tak?
Co, dobre? Dobra, no słodkie. Ale miękki w środku. Jak się rozpływa. Nie więcej niż jeden bym nie zjadł. No, ale pyszne. O Jezu, jakie słodkie. W środku jest takie mięciutkie nadzienie. Taka masa sernikowa, ale mega słodkie. Porównywalnie słodkie jak tureckie desery. Oczywiście cały się wróciłem. Maciuś, mój drogi, powiedz nam, po co poszedłeś? Poszedłem po piwo. Tak, a co dostajemy jeszcze? Zamówiłem jeszcze sakę, ale myślałem, że to będzie po kieliszku, a dostaliśmy po buteleczce. I jeszcze zamówiłem Wagyu. No, Tak, bo wołowina. pan powiedział, a popatrz do lodówki, no i Maciej popatrzył do lodówki. Ale wiesz, ile ta wołowina kosztuje w Polsce? No, kurczę, no, bardzo droga jest. Tutaj no 1500 jenów za takie dwa spore kawałki to ze 150 gramów może to będzie miało. No to kurczę, to jest pół steka takiego normalnego. A cena 6-8 euro. No to sorry, no. Teraz się nie nagrało. Już Beata jeden kieliszek wypiła. Już jej nie smakuje. Nie. Dziwne takie. Takie słodkie, taki sfermentowaną słodycz. Zleżały tam czuć. ryż. No, posypany cukrem. Ale tak, jakbyś robiła ryż z jabłkiem bez jabłka. I zostawiła to Albo na taki parę chwil. ryż ze śmietaną i no. byś to zostawił i ta Trochę śmietana by się tak... Trochę jest tej takiej laktozowy No. w tym ryżu. Ta śmietana by się zepsuła w tym ryżu. Jakby zaczęła tam tworzyć jakieś dziwne rzeczy, no to trochę to tak smakuje. Jeszcze byś to zalał wodą. Jak wrażenia? Dobre, ale wolę też polski aprykot. Nie wiem, co mam powiedzieć, za tłuste dla mnie jest, bo to ma dużo przerostki tłuszczu, niby dobre, aczkolwiek tutaj bardzo to przypomina wołową karkówkę. Chociaż karkówka nawet czasem jest mniejszy las niż to. Taka, na pewno to też zależy od chociaż to mięso bardzo dobrze wyglądało. Nie? Przyprawione jest spoko. Do ryżu by było na pewno dobre. A samy? Ja bym to, nie no powtórzyłbym to. Tak, ale z ryżem. Taką mamy rybę. Rybę z fasolą w środku.
marketing to tutaj mają. Wszędzie. Ruszające się małże, Kraby, rybki. zły pan, który tam macha jakimiś nożami i łyżkami. No, ale tu kilka godzin chodząc jest męczące. No, Tyle tych ludzi jest, że... Kurczę. dużo ludzi, duszno, gorąco. A byliśmy chyba tak naprawdę tylko na jednej stronie, bo tam jest druga jeszcze. No. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Nie to samo. W sensie... Na pewno ta, na której byliśmy, jest bardziej znana, bo tam jest ten glikomen, są właśnie te ruszające się neony jakieś, czyli te kraby, nie kraby, a tam nie wiem co jest. No zobaczymy. Ciemna strona do Tongori. Tam impreza już nas pochłonie. Po wypitych sakach, których Beata nie chciała, impreza będzie dobra. Chociaż ja też nie dałem rady. Jednoosobowa. Ja też nie dałem rady. Chciałem przelać sobie do pustego winka, bo już się nie dało tego pić. Naprawdę, nie wiem. Za dużo nam tego dali. Jedna ta flaszeczka na dwóch by była ok, ale oni mi dali dwie, w tym Beata wypiła 1,5 kieliszka, bo już więcej nie chciała i ja musiałem resztę tego pić. A w jednej butelce było ponad 300 ml. Także no, nie polecam brać sakę z Beatką. Wracamy do hotelu. Pierwszy dzień zaliczony. Myślę, że pozytywnie. Trochę się nałaziliśmy. Trochę się nałaziliśmy, tak. Ale to ciekawie, fajnie. Fajnie, bo idziesz i wszystko jest ciekawe tak naprawdę. Możesz iść i patrzeć, co się dzieje. No teraz szliśmy tak o sobie, nie mieliśmy w ogóle jakichś takich punktów. Znaczy chcieliśmy tylko iść do tego gliko, do tego znaku i na tego ruszającego się kraba, ale no tak czy siak tam doszliśmy. A tak, no to się po prostu kręciliśmy tam po okolicy. No i każdy zakamarek to było coś nowego, coś innego, nie? W sumie tak z 4 godziny przeszliśmy. No. Tak wyszliśmy i po 4 godzinach wracamy. No. Na szczęście w sklepikach sprzedają jakieś takie plastry. Nie wiem jakie to są, ale na bolące stópki to ponoć jest dobre. Także spróbujemy. Teraz musimy trafić do hotelu. Wszędzie są automaty z piciem. I to wcale nie jest punkt orientacyjny. No nie. Pomyślałem, jak patrzyliśmy na Google Maps, że mamy automaty z piciem, to będziemy wiedzieć, gdzie nasz hotel. Tu są wszędzie automaty z piciem, co 2 kroki, na każdym rogu. Jutro mamy wycieczkę. Mamy przewodnika, którego znaleźliśmy na Instagramie. Pokaże nam kilka ciekawych miejsc w Osace. A później jeszcze się z nim będziemy widzieć w Kyoto. Także no coś się dowiemy od lokalsa, fajnie. Zawsze to inne spojrzenie na cały świat. No pewnie, no i czegoś się dowiemy, nie? Ciekawego. Nie, że tylko chodzimy i oglądamy i nie wiemy co oglądamy, tylko faktycznie nam coś powie, jakieś historii o kulturze. Zapraszam, zapraszam. Klima chodzi, zimno, Jezus. No, trzeba Jak w trochę lodówce. przykręcić. Trzeba wyłączyć tą klimę. Boże, zimno. No. Pochorujemy zaraz. Tak to wygląda, mamy tu łóżko, okno, klimatyzacja, Łazienka. łazienka, z jednym wielkim prysznicem w sumie, ale sprawdza się, no i prysznic podłączony do kranu, także jest taki zaworek, tak się myje. Dzień dobry, wstaliśmy, wyszliśmy jakoś z hotelu, ciężko było się zebrać po wczorajszych wojażach, nie dlatego, że musiałem to sakę sam wypić, ale jest okej. Idziemy wraz z naszym przewodnikiem. Tutaj. To jest Kazu. Idziemy, byliśmy po coś do picia i zmierzamy do świątyni, którą chce nam pokazać. Mamy jakiś plan. Zobaczymy, co nam fajnego pokaże.
strasznie gorąco. Dzisiaj ma być 36 stopni. Ja chodzę cały czas z ścierką, żeby się wycierać. Nie nawet wytrzymać. Ja sobie białą koszulkę, zrobiłem w czarnej, to by była masakra. Jesteśmy na markecie z różnym jedzeniem. Nazywa się Kuyomo. Można tutaj owoce morza kupić. Dużo tego tutaj jest. Różne rzeczy, których nigdy na oczy nie widziałem nawet. Mięso, wołowinę. Oczywiście jest Family Mark, jak wszędzie. O, nawet roślinki sprzedają. Muszle różne. It smells so good. Nie? You can go inside. Beata przybija pierwszą pieczątkę. Będziemy zbierać pieczątki. Beata kupiła zeszyt i na stacjach można właśnie zdobyć pieczątki, w różnych innych jeszcze świątyniach jakichś i ciekawych miejscach też można zdobyć pieczątki. Że będziemy szukać pieczątek. I to z całej Japonii, nie? Wcześniej na tym markecie Kuromo jedliśmy takoyaki. Różne 4 wersje. Spoko, w środku była ośmiornica w ogóle. A pierwszy Takie kuleczki z ciasta leśnikowego z Tak. ośmiornicą. w środku była ośmiornica i pierwszą kulkę jak zjadłem była mega gorąca. Nie wiedziałem, że one są takie gorące w środku. Przed nami kawiarnia z kotkami. W sensie kotków tam nie ma, tylko są ciastka w kształcie kotów. I oczywiście no Beata musi spróbować. A co, kawę też tam mają, nie? Tak. Tak to wygląda. Nie masz tu są koty. Tego chcę. Fajny. Fajny. Jest i upragniony kotek Beatki. Ja mam jeszcze ten ciastko z maczą. I Kazu jeszcze tiramisu zamówił. Yes. Też z kotami. So we try. Co powiesz o pogodzie? Jest duszno, wilgotno i leje się ze mnie strasznie. No, jest gorąco. Jesteśmy przy zamku Osaka. Jest 35 stopni. Ale na szczęście są chmurki. Ja i moja ścierka dajemy jakoś radę chyba. Także tak, było gorąco, a teraz leje deszcz. I musieliśmy się schować pod daszkiem. Chcieliśmy iść na co to? Do salonu gier. Tam są jakieś automaty, ale no niestety musimy chwilę przeczekać, bo leje. Myśleliśmy, że zdążymy i pojedziemy do metra, no ale się niestety nie udało. I siedzimy pod kiblem. Zdecydowaliśmy, że pobiegniemy. Tak to wygląda. Do metra dobiegliśmy, ale jest cały mokry. Wszystko mokre.
takie szczypce tutaj do łapania i muszę coś złapać na pewno. Coś trzeba wybrać, co będzie w miarę łatwe. Coś, co będzie w miarę fajne. Chciałem złapać z Toy Story ludzika, bo widziałem gdzieś na filmiku, ale nie umiem go znaleźć. Może też być na dole. Ogólnie to jest cały taki budynek z różnymi właśnie takimi dziwnymi rzeczami. Coś można wygrać, pograć na czymś lepiej. Na dole nawet zupki chińskie można w czymś takim złapać. Takie śmieszne. Tam zupki chińskie, automatach, rożne koreańskie, chociaż te niektóre są japońskie. Więc nie wszystkie zupki chińskie są zupkami chińskimi. It's a weed. Teraz. Jest. Poczekaj. Kurde. To jest niemożliwe. Nie da się wygrać na tych tych. Nie wydaje więcej pieniędzy. Okej. Jesteśmy w restauracji z pierożkami i pokaż menu. Nie ma totalnie nic po angielsku, a z angielskiego to nie tłumaczy. Nikt tu nie mówi po angielsku, oprócz pani, która jest klientką i nam pomogła. Ale coś zamówiliśmy. Teoretycznie pierogi zamówiliśmy i smażonego kurczaka. Więc zobaczymy. Dali nam fasolę mungo w takim małym pojemniczku i nie wiemy, czy to się je teraz, czy później. Nic nie wiemy. Ale mamy nadzieję, że będzie smaczne. Coś będzie smaczne. Nie, na pewno będzie smaczne. Staliśmy kurczaka. Tu są sosy do nalania. On jest gęsty, musisz go chyba trochę wymieszać. Dobre. Dobra. To jest bardzo dobre.
Zjadliśmy pierożki. Dobre były. Bardzo dobre. Fajne, fajne. W środku taka cebulka była. Jeszcze, bo tak jak zazwyczaj jadłem, to było tylko samo mięso. Tak, no a tam właśnie jeszcze była ta cebulka i to było takie trochę bulionowate w środku. Także troszkę podjedliśmy. Też nie za dużo, żeby nie być za ciężkim. Bo trzeba dużo chodzić dalej. Teraz idziemy na Subway i jedziemy w okolice naszej stacji. Tam jeszcze do sklepu skoczymy, popatrzeć co ciekawego mają. No i będziemy dalej myśleć co tu robić. Zobaczymy jak będziemy mieć siły do Tombori. Widziałam, że jest też taki neon wielkiego kotka. Okej. To możemy go spróbować znaleźć. Zobaczymy. Wszędzie tutaj są automaty na tej dzielnicy, można tak to nazwać. A na tej dzielnicy, w której graliśmy w gry, to wszędzie są właśnie automaty. Pogoda taka średnia, bo trochę kropi. Nie, właśnie fajnie, bo nie jest gorąco. Ale i tak dalej jest duszno. No jest. Była burza i deszcz, i tak jest duszno. Chwilę było ok, ale to i znowu. No na samym początku, jak tak delikatnie kropiło, to wtedy faktycznie No. było fajnie, a teraz A tak dalej to jest duszno. no, jest taka paluba. Dobrze, że wszystko w podziemiach jest schłodzone. Tak. Ale metro do przesady jest schłodzone. Masakra. Tam jest zimno po prostu. Jeszcze jak zmokliśmy, mieliśmy całe mokre ciuchy, no to też w tym klimatyzowanym metrze było zimno. Bo weszliśmy w godziny szczytu, bo jest po prostu mnóstwo ludzi, którzy zmierzają do metra. Siedzieliśmy tutaj na mureczku, mieliśmy herbatkę i piciu i szukaliśmy neonu kotka i teraz idziemy zobaczyć neon kotka. This? A! I co to? I to. To chyba teraz, żeby złapało. Proszę. Jest! Mamy kurczaka! Wygrałem! Mam danie, podgrzali mi z Family Mart. Mam kotlet z curry i z ryżem. Elegancko. A ja mam takiego naleśnikowego loda.